Witam Was bardzo serdecznie na naszym kanale Dobrze Wiedzieć, miło Was gościć, także chciałbym Wam dzisiaj pokazać taki odcinek mający na celu Wam wyjaśnić, jak ja wycinam sobie w tej szafce okapowej na rurę Spiro, tudzież PCV, którą byśmy chcieli poprowadzić do pochłaniacza. Nie robię tego tradycyjnie, tak jakby się mogło wydawać, otwornicą albo jakąś wyżynarką. Wymyśliłem sobie inny sposób, także zapraszam na film, zaraz Wam wszystko pokażę. Podobają Ci się prezentowane przez nas treści? Jeśli tak, to kliknij subskrybuj, rozwij listę, dzwoneczek, bo dobrze wiedzieć, kiedy będzie następny film. Można by to wykonać, tak jak mówiłem wcześniej, wyżynarką, coś tu sobie wyrzeźbić, można to też zrobić otwornicą, ale jak chcemy trzymać jakiś poziom, to miło, żeby to wyglądało. Mimo że jest w środku szafki zabudowane z przodu zaślepką, to żeby to i tak mimo wszystko wyglądało. Gdy klient otworzy w środku, dostanie się do transformatora, który zazwyczaj jest u nas schowany właśnie w pochłaniaczu, to żeby też ten otwór wyglądał i powiedzmy sobie zdobił. Do wykonania tego otworu użyjemy sobie nic innego niż po prostu szablonu wykonanego z płyty. Sam sobie go wykonałem i praktycznie rzecz biorąc za każdym razem, gdy wykonuję szafkę okapową i mam do wycięcia otwór, używam właśnie tego precyzyjnego urządzenia. Możecie go sobie zrobić, znaczy ja sobie go zrobiłem przy pomocy szablonu, który widzieliście pewnie w poprzednim filmie. Jest to MFS chyba 700. Taki regulowany szablon, u mnie jest zwany potocznie pająkiem, który możecie sobie regulować i po prostu ustawiać sobie, jaki otwór chcecie sobie wyfrezować na przykład. To jest wykonane właśnie z tym szablonem, ale do rzeczy. Całość szablonu jest tak przystosowany, że wchodzi nam do szafki 60. Ma tutaj delikatny luz, tam powiedzmy sobie 2 mm luzu, czyli w tym przypadku już Wam pokazuję 56,2 mm. Na głębokość wykonałem go sobie na 34,6 mm. Otwór szablonu w środku. Na szerokość jest 19 mm. Na głębokość jest 26,5. Myślę jednak, że ponieważ, to tu na zmienię, że tutaj u mnie w szafce jest szerokość na przykład 21,9 w tej chwili. Myślę, że bym sobie był skłonny jeszcze go poszerzyć, co pewnie zrobię, żeby jeszcze więcej sobie wyfrezować. Dlaczego tak? Ponieważ rura Spiro tutaj bez problemu się mieści. Macie możliwość jeszcze tym pochłaniaczem sobie regulować tam po centymetrze w te czy we w te i też w prawo, w lewo, jeśli jest taka potrzeba. Ale tutaj w tych pochłaniaczach dedykowanych do tej szafki jeszcze tutaj jest kabel z boku, który jest tak zamontowany, że po prostu mimo, że ja wytnę ten otwór większy niż by to zrobiła otwornica, to i tak tutaj trzeba jeszcze zrobić takie małe wycięcie na kabelek, który jest przymontowany bezpośrednio do pochłaniacza i wychodzi akurat jeszcze dalej niż ja ten szablon w tej chwili mam. Tak wygląda gotowe wycięcie. Cała robota zajęła mi krócej niż szykowanie wszystkiego, także sama robota idzie płynnie, szybko i bez problemów. Jak widzicie, wycięcie jest moim zdaniem petarda. No wiadomo, to frezarka, więc będzie petarda, chyba że będziecie mieli naprawdę tępy frez. Na dole też z drugiej strony jest wszystko ok. I jak się otwiera taką szafkę okapową, to naprawdę oko cieszy, że jest to wykonane w taki sposób, a nie jakoś tam wyrzępolone, że tak powiem. Mam nadzieję, że to rozwiązanie przypadnie Wam do gustu tak samo jak i mi, bo jak widzicie, jest to szybkie i proste rozwiązanie i wygląda mega estetycznie. Także dziękuję bardzo za uwagę. Zachęcam jednocześnie do czytania opisu pod filmem. Zapraszam na nasze kolejne realizacje i nie zapomnijcie. Cześć.